Witam Jego Eminencję Rektora, witam Panią Dziekan, Pana Dziekana, witam grono profesorskie i studentki i studentów przyszłych, obecnych studentów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, jednej z najznakomitszych uczelni na świecie, którą notabene miałem zaszczyt ukończyć w 1980 roku. Przypadł mi zaszczyt przedstawienia krótkich przemyśleń związanych z moim odczuwaniem, moim rozumieniem i moim sposobem przekształcania przestrzeni jako architekta. Otóż w moim przekonaniu architektura skupia się w trzech słowach. Jak powiedział Lech Niemojewski w książce Uczniowie Cieśli, którą Wam gorąco polecam, powinna być przy każdej Waszej desce kreślarskiej czy komputerze ciągle obecna. Architektura to są trzy słowa. To jest mądrość, to jest prawda i to jest piękno. Lech Niemojewski ucieka się do takiej alegorii, mówi o wspaniałych trzech kolumnach, które stoją na Forum Romanum i one ucieleśniają ową pannę piękną architekturę. Jak to wygląda na co dzień? Jak wygląda budowanie, gdy ma się w głowie cały czas to, czego uczyli mnie wspaniali nauczyciele, profesorowie Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, czyli mądrość, prawda i piękno. Przykładem będzie Centrum Spotkania Kultur, dom, który wybudowałem, skończyłem w 16-17 roku, ale którego budowa zaczęła się w 1972 roku w niewielkim wojewódzkim mieście, relatywnie niewielkim wojewódzkim mieście Lublin. Powstał pomysł, żeby w tym sielskim krajobrazie wybudować obiekt na 1000 mieszkańców, na 1000 widzów. Lublin liczył wtedy około 150-100 tysięcy mieszkańców. 1000 widzów w wielkiej sali operowej, dodatkowo teatr, salę nagrań, olbrzymi obiekt na 40 parę tysięcy metrów kwadratowych i ówczesny Wojewódzki Komitet Partii uchwalił, że zdołamy taki obiekt wybudować. Centralny budżet to przyjął i jak widzicie tutaj na Schwarzplanie, w bardzo istotnym dla Lublina miejscu, ostatnim na trakcie rozwoju w stronę zachodu od placu Łokietka, zajął cały kwartał obiekt, który nie powstał. Powstała tylko skorupa, ale on dla Lublina nie powstał, nie został oddany do użytku, nie został skończony i przez 40 nieomal lat ta ruina stała w centrum miasta, pokazując niemoc tego systemu, pokazując niemoc społeczną, organizacyjną, finansową. Poniekąd definiowała ono całe pokolenie, poprzednie i moje, bo pokazywała, że to społeczeństwo jest po prostu niewydolne. W 2009 roku ogłoszono konkurs na przebudowę, adaptację tej trwałej ruiny. Wygrałem ją z takim pomysłem, aby przeciąć te ruiny ulicą, taką drogą, która się nazywa Aleja Kultur, łączy te 7 poziomów ruiny, oddaje do użytkowania wszystkie powierzchnie, tak że zamiast jednej wielkiej opery na 40 000 metrów kwadratowych jest
13, 14, 15 różnych instytucji właśnie współdziałających i współistniejących, a więc ja zaproponowałem miasteczko kultury i tak to zostało wybrane przez sąd konkursowy. Drugim pomysłem był pewien przekrój przez historię, która się nawarstwiała tutaj, a więc mamy plac teatralny z takimi wygórowaniami, które nazwaliśmy kurhanami Gutenberga, czyli epoka słowa pisanego. Mamy olbrzymie ekrany pionowe, największe ekrany w Polsce LEDowe, które symbolizują obecny czas cyfrowy, wielkiej liczby, i na samej górze, na dachach mamy zielony park, łąki, a więc wracamy do tego miejsca, które tutaj było, gdy nie było tego domu. Zwracam Matce Naturze to, co w tym miejscu było przed nami, ale to jest moim zdaniem perspektywa przyszłości. Tak będą wyglądały domy, żebyśmy mogli żyć na ziemi normalnie. W perspektywie będziemy musieli współżyć. Architektura będzie syntezą natury i kultury. Po wygraniu projektu konkursu przyszło do zrobienia projektu. Nowe elementy zaproponowaliśmy w betonie architektonicznym. Istniejące elementy zostawiliśmy tak, jak było. Takie było założenie, tak wygraliśmy konkurs i z tym pomysłem szliśmy do podpisania umowy. Po podpisaniu umowy okazało się, że ekspertyza, którą przedstawiono startującym w konkursie i potem my musieliśmy ją jako laureaci zweryfikować, błędnie określała możliwości statyczne części dużej sali. Po prostu była ona źle wykonana. Ekspertyza nie przewidywała dostosowania do współczesnych wymogów technicznych, pożarowych, warunków technicznych, ewakuacji. Okazało się to po prostu niemożliwe. Przez pół roku dyskutowaliśmy z zamawiającym, który upierał się, że wygrałem konkurs, to mam zrobić tak, jak było. Niczego innego oni sobie nie wyobrażają. Po pół roku, po 600-stronicowych ekspertyzach, spotkaniach, niekończących się debatach, wreszcie stwierdzono, że cała ta część po prawej stronie od sceny, czyli tutaj na rysunku po lewej, cała sala wielka, foyer, wszystko to musi być zbudowane od nowa. Zostaje tylko scena, kieszenie sceniczne i cała pozostała część obiektu. Jak widzicie, przekrój się niewiele zmienił, tyle tylko, że ta sala z łąką i sadem na dachu jest żelbetowa, a nie stalowa, tak jak ona była przed realizacją. Przyszedł rok 2012, przekazaliśmy dokumentację, został ogłoszony przetarg. To jest widok tej trwałej ruiny, którą komunizm zafundował w mieście Lublin przez 40 lat. Tak wyglądało centrum Lublina przez 40 lat, a tak wyglądało wnętrze tego obiektu. Było coś z takiej porzuconej, zapomnianej przez ludzi wielkiej katedry, której ogrom przytłaczał, a my chcieliśmy tylko ją adaptować do potrzeb nowego obiektu. Chcieliśmy zostawić jak najwięcej rzeczy, śladów, miejsc, materii, tak aby one mogły funkcjonować. Czyli dodać tylko posadzki, klimatyzację,
minimalne elementy, które widoczne oczywiście, konstrukcyjne, instalacyjne, które by pozwalały na właśnie nowe życie, aby ono się tutaj mogło pojawić. W trwającym konflikcie z zamawiającym, który naliczył nam te pół roku, o których wspomniałem, tych negocjacji, rozmów i nieprzyjmowania dokumentacji, spowodowało naliczanie kar umownych. W końcu przyjął tę dokumentację, ogłosił przetarg, natomiast my wystąpiliśmy do sądu. Cały czas firma Stelmach i Partnerzy balansowała na krawędzi bankructwa, dlatego że połowa wynagrodzenia, które nam zabrano, spowodowała, że branża architektury w zasadzie powinna zbankrutować po zrobieniu takiego obiektu. Zaczęła się budowa, nadzorowaliśmy to. Oczywiście cały czas jest konflikt z zamawiającym. Z jednej strony spotykamy się na budowie, z drugiej strony spotykamy się w sądzie, gdzie zamawiający kłamie jak najęty, opowiada rzeczy, które nie znajdują potwierdzenia w dokumentach. No, chodzi o niebagatelną sumę 4 miliony złotych. Dla biura Stelmach i Partnerzy to jest kwota miażdżąca. W bardzo trudnych negocjacjach z wykonawcą, który też złożył ofertę 20% poniżej kosztorysu inwestorskiego, a więc jemu się nie opłacało budować tego obiektu, ale budował go z największym trudem. Jak widzicie, doholowaliśmy do końca wszystkie rozwiązania, które były intelektualnie i na początku tej koncepcji. A więc istniejąca substancja otoczona żelbetowym trejażem, takim obojętnym, minimalistycznym trejażem, który stanowi trejaż dla pnączy. Na 2-3 kondygnacjach ostatnich mamy różne rodzaje zielonego dachu, wspaniale zaaranżowane już w tej chwili przez naturę matkę kwitnące śliwy, sady, pożytki dla pszczół, a jednocześnie podniebne galerie, tak że ludzie mogli z poziomu tych 13-25 metrów podziwiać panoramę miasta. Plac stał się ulubionym miejscem spotkań lublinian. Dom zrobiony z naturalnych materiałów, tylko stal, żelbet, szkło i drewno. Pokazana konstrukcja i te 3 słowa, a więc mądrość polegająca na tym, aby budować tak tanio, jak tylko to jest możliwe i tak funkcjonalnie, jak tylko jest możliwe. Pokora, która powoduje, że prawda staje się piękna i wreszcie owo piękno, które jest dziełem nie sztucznym, ale właśnie tak naturalnym jak ten obiekt, który próbujemy robić. Najbardziej zaawansowana technologia sceniczna dużej sali na 1000 osób, najbardziej zaawansowana w Europie. 4 dwupoziomowe zapadnie, 150 sztankietów po 500 kg udźwigu każdy, wspaniała akustyka. No, wystarczy powiedzieć, że Mariusz Treliński miał tutaj premierę swojego umarłego miasta, opery, którą potem można było oglądać w Metropolitan Opera w Nowym Jorku czy w La Scali. Ale tutaj także można zorganizować oczywiście kongresy, bo na ścianach są takie rozwijane rolety, które tę salę akustycznie wyciszają i przygotowują do dźwięku elektrycznego. Nowe elementy dodane to jest żelbet, ale oczywiście z pnączami, to jest Aleja Kultur. Natomiast cegłę, którą
odzyskaliśmy z budowy tej 40-letniej maksy, cegły, kratówka, posłużyły nam jako materiał do zbudowania takiej wielkiej ściany teksturalnej, przypominającej ową zapomnianą wielką ceglaną katedrę. Nawet elementy, które już dzisiaj konstrukcyjnie ze względów pożarowych nie mogą pełnić swojej roli, wykorzystaliśmy jako dźwigary do przenoszenia instalacji na przykład. Próbowaliśmy coś z ducha tej katedry odtworzyć w żelbecie głównego foyer. I to jest w zasadzie poza Aleją Kultur jedyne miejsce, gdzie beton jest architektoniczny, właśnie ze względu na kłopoty finansowe wykonawcy, z którym umówiłem się, że nie będziemy się spierać, będziemy chcieli zbudować ten obiekt, ale to oznacza, że musimy pójść na pewne koncesje. Ja powiedziałem, gdzie musi być ten beton architektoniczny, a inne obszary po prostu teksturowaliśmy, a oni obiecali, że ten beton w tych dwóch głównych przestrzeniach zrobią poprawnie. Pozostałe były, jak widzicie, adaptowane. Głównie to była cegła i maksy, które zastosowaliśmy także w tej wielkiej ścianie. To jest beton teksturowany, czyli ucieczka przed wielkimi kosztami, 2-3-krotnie większymi kosztami betonu architektonicznego, stal ocynkowana, czarna stal szlifowana. No, jedyny prawdziwie kosztowny element to te wielkie ekrany, które na 3 poziomach pozwalają na wyświetlanie online najróżniejszych kompozycji, które chcemy sobie zaproponować dla tego obiektu. Szczerość, w moim przekonaniu, dla mnie, to jest właśnie prawda architektury. I to jest też jej piękno. Pokazanie struktury nawarstwienia, tak jak ja buduję ten dom, konstrukcja, dodatkowe elementy, instalacje. To jest teksturowanie, jeden ze sposobów ręcznej obróbki, tak aby beton architektoniczny nabrał ludzkiego wymiaru. Nawet pozostawiłem elementy co się zamawiającemu bardzo nie spodobało, pozostawiłem elementy, które poprzednio służyły do montowania kamienia, którego nigdy nie zamontowano na elewacji. My zostawiliśmy to jako, jak widać, elementy tekstury domu. Nawet śrubunki sceny obrotowej, która oczywiście została zdemontowana i wywieziona, natomiast użyliśmy je jako trejarze, tak aby obiekt mógł służyć obecnemu pokoleniu lublinian, aby to przemysłowe tło, ten postindustrialny charakter obiektu, jak widzicie, bardzo się lublinianom spodobał. Jest to bardzo żywo, bardzo często uczęszczany obiekt, który ma kilkanaście instytucji, unikalne w skali światowej wystawy, ulubione miejsce spotkań i wypoczynku, te kurhany Gutenberga. W zimie zjeżdżamy na sankach, a w lecie siedzimy sobie na słońcu. A plac jest jednym z najbardziej popularnych miejsc koncertów na przykład. Na dachach mamy pasieki, mamy sianokosy, mamy nalewki a la CSK, mamy ścieżki edukacyjne i plac, który służy całemu Lublinowi. Otóż w moim przekonaniu te 3 słowa, mądrość, prawda i piękno, które konstytuują, jak chce Lech Niemojewski, są podstawą każdej architektury, byłyby niemożliwe bez miłości. Jeżeli nie kochamy tego, co robimy,
jeśli nie oddamy się temu w pełni, to nie jesteśmy w stanie wytrzymać takiego 8-letniego procesu o odszkodowanie, o wynagrodzenie, które nam się należało od samego początku. Nie bylibyśmy w stanie bez miłości do tej profesji wytrzymać całej tej presji, tych pomówień, tych artykułów w prasie. Do tej pory, jak gdzieś tam czytam, to okazuje się, że ja coś ukradłem, coś zrobiłem nie tak, był jakiś proces, nikt nie wie. Ale wytrzymać to wszystko i zbudować taki obiekt bez miłości się nie da. A więc gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca. Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, jak żaden inny, da Wam szansę, abyście poznali, odczuli, dlaczego warto jest kochać zajęcie bycia architektem. Dziękuję Państwu.